Muzeum Historii Żydów Polskich Polin jest dla mnie o tyle ważne, że opisuje historię narodu, który był nierozerwalnie, a może jest, nierozerwalnie związany z historią kraju, w którym żyję. A historia jest dla mnie bardzo ważna jako element tożsamości, rozmyślań nad tym, skąd ja się tutaj wziąłem. I wydaje mi się, że to jest chyba idealne miejsce, żeby pokazać tę część mojej praktyki malarskiej, podkreślę część, dlatego, bo to oczywiście jest jeden z tematów, którymi się zajmuję i które właściwie wbrew mojej woli czasem przychodzi do mnie i muszę się jakoś tam z nim mierzyć albo po prostu zajmować. Tytuł wystawy, taki pejzaż, jest zaczerpnięty z wiersza Andrzeja Schmidta, który później wyśpiewała Ewa Demarczyk. I to jest pejzaż ja przynajmniej tak sobie go wizualizuję, on jest adekwatny do historii Polski powojennej, do tego, jak wyglądał świat po tych właściwie największych w historii współczesnej turbulencjach. A to mnie trochę zajmuje i on jest szalenie adekwatny. Ja nie znałem tej piosenki wcześniej, tytuł wymyślił Adam Szymczyk, a piosenka sama w sobie jest piękna i w ogóle się nie zestarzała, nie ma w sobie nic z pretensjonalności, jest właściwie takim utworem, który działa tak, wyobrażam sobie, przynajmniej na mnie, działa tak samo kiedyś jak teraz. Tematem rodzajowym malarstwa, które się tutaj pojawia, najczęściej jest częściej pejzaż pusty niż zaludniony. Wydaje mi się, że jest metaforą też tego trochę, przynajmniej ja bardziej odczuwam to podświadomie niż na takim poziomie świadomym, jakiejś pustki, która tutaj istnieje. Oczywiście nie pustki, a czasem też pustki fizycznej, chociaż jest to bardziej taka pustka kulturowa, może kulturowa, ale też ta wystawa, którą kuratoruje Adam Szymczyk, ona się odnosi do wielu, trochę do tematu obcości, wykluczenia. Nie chcę też banalizować tych słów, bo one chyba się trochę wyświechtały przez nadużywanie ich, ale też zawsze mnie interesuje że tak powiem, pozycja kogoś, kto jest na marginesie albo kto bywa na marginesie. Sam nieraz to odczuwam i to niekoniecznie jest przykre doświadczenie. Oczywiście to jest przywilej, że ja mogę wybierać, gdzie jestem. Natomiast niektórzy nie mają tej możliwości i próbują się wpisać w ten świat, w którym mogliby żyć spokojnie, ale oczywiście nie są akceptowani, więc to jest też trochę o tym wystawa, o tym, jaki jest nasz stosunek do inności, odmienności, obcości, a wydaje mi się, że w polskiej historii takim synonimem obcego był Żyd. Żyd Polak. Nieraz właśnie, kiedy tak mi się wydaje, kiedy odpowiadało to polskiej władzy, tym, którzy piszą, którzy opowiadają historię, używali słowa obywatel Polski, a kiedy im to odpowiadało, używali określenia Żyd, czyli to nie jest Polak. Ten temat relacji polsko-żydowskich podjąłem w malarstwie 20 lat temu. Pierwszy raz przeczytałem Mausa, wydanie po polsku. Poza tym
pojawiła się też książka Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi”. Oglądałem film Shaw Claude'a Lanzmana i to był chyba zbieg okoliczności, że to się pojawiło w jednym momencie w Polsce. Można było poznać te 3 dzieła, o których wspomniałem i to była absolutna, znaczy jakaś taka rewizja mojego może nie poglądu, bo nie miałem złudzeń co do tego, że Polacy nie są tylko narodem bohaterów i ofiar, ale że okazało się, że ta skala jest nieporównywalnie większa, że tak powiem, zniszczenia, które siała część polskich obywateli. Stąd wzięły się pierwsze obrazy. Pierwsze obrazy to jest właśnie, to są obrazy namalowane na podstawie komiksu Arta Spiegelmana „Maus”. Akcja rozgrywa się w okupacyjnej Polsce i to jest rozmowa syna z ojcem, który przeżył Holokaust. Oczywiście Polacy tam częściej pojawiają się jako czarne charaktery niż bohaterowie. Shaw był dla mnie takim filmem, który też pokazał, tak mi się wydaje, przez wartość artystyczną tego filmu, przez pewien rodzaj takiej narracji obrazami, pustką, krajobrazem, że właściwie ten krajobraz nie jest niewinny. Że kiedy się zatrzymamy nad nim, możemy sobie wyobrazić, co widziały te drzewa, pagórki i tak dalej. Na pewno poza tą treścią, którą niesie film Shaw, jest też ta warstwa formalna, która jest absolutnie wyjątkowa. Myślę, że to jest też taki wielki film ze względów artystycznych. Kamera robi taką panoramę bardzo powolną wokół własnej osi, 360 stopni, słychać śpiew jednego z ocalałych. Co jakiś czas wydaje mi się, że już wyczerpałem, że repertuar się wyczerpał dla mnie, że ja już nie, że tak powiem, nie zaśpiewam piosenki do kolejnego wiersza, który powstał o Holokauście, o tej historii wojennej. Okazuje się, że to jest, że co jakiś czas pojawiają się te historie, które są mocniejsze ode mnie, znaczy, które są tak w jakiś sposób pociągające. Ja wiem, że to może zabrzmieć perwersyjnie, ale to jest bardzo ciekawe. Bo wydaje mi się, że to jest też o naturze ludzkiej, o tym a poza tym jest to historia, jest to opowiedziana historia, jest to historia iluś tam milionów ludzi i każda z nich opowiedziana jest właściwie materiałem na film. Co jakiś czas, oczywiście w cudzysłowie, to nie chcę tego banalizować, ale co jakiś czas pojawiają się właśnie kolejne elementy, najczęściej książki, które mnie tak pociągają, tak inspirują, że ja nie jestem, że nie jestem w stanie oprzeć się, żeby tego w jakiś sposób nie dotknąć. Zresztą nieraz to się też pojawia w bardzo zwykłym, codziennym życiu. No, oczywiście przykładem są te 2 obrazy, wracaliśmy 1 stycznia tego roku po Sylwestrze i jechaliśmy z okolic Wisły do Krakowa i postanowiliśmy, że przejedziemy przez Oświęcim. Te obrazy nie są namalowane specjalnie na wystawę, to nie było moim zamierzeniem, natomiast przez to, że jechaliśmy przez ten Oświęcim, to postanowiliśmy, że przejedziemy koło bramy Brzezinki. No i stąd powstały te obrazy, więc więc to są też elementy takiego codziennego życia, które są nieuniknione. W każdym razie, jeżeli mieszka się w sąsiedztwie takich miejsc. Oczywiście te obrazy można odczytywać jako obrazy symboliczne, przez to, że ona patrzy
na wprost, że ogląda się na bramę, że jest lusterko wsteczne, które może symbolizować spoglądanie w tył, w przeszłość. Ale zostawiam interpretację widzom. Ja przyjmuję każdą interpretację i właściwie z ciekawością słucham tego, co mówią ludzie o obrazach, którzy kompletnie nie są, dla których wizyta w muzeum nie jest codziennością, więc pozostawiam to Państwu. Nie będę udawać, że te obrazy są malowane dla szerokiej publiczności, jednak pierwszym odbiorcą jestem ja i często właściwie spełniam swoje potrzeby, malując te obrazy. Oczywiście też myślę, ale to jest jakaś kolejny moment, kolejna warstwa, kiedy myślę o odbiorcach, o widzach, ale pierwszym odbiorcą jestem ja i to jest jednak dosyć egoistyczna praktyka, ale i często jestem zaskoczony tym, że moje obrazy mogą kogoś może nie zmienić, ale w jakimś stopniu pobudzić do myślenia, do zastanowienia się nad światem, nad historią. Myślę, że mam nadzieję, że ta wystawa pokazuje złożoność świata, w jakim żyjemy i że rzeczy nie są takie, jakimi je widzimy, że tak naprawdę są to niekończące się warstwy, warstwy znaczeń, kontekstów i tak naprawdę nie możemy ulegać jednej słusznej opowieści, bo tych opowieści jest wiele. Ilość tych wątków, które pozornie są odległe od siebie, mimo wszystko pokazuje, w jakiś sposób one się ze sobą, są takie miejsca, gdzie one się ze sobą splatają, że są te części wspólne i to tworzy opowieść bardziej o historii, o takim, niż o pamięci, że to nie, ponieważ pamięć jest czymś subiektywnym i łatwo ludzi manipulować, odwołując się do ich pamięci. Natomiast historia jest zbiorem faktów, dobrych i złych, wydarzeń przykrych i pozytywnych. Korzystając z całej puli tych faktów, które znamy, możemy z czystym sumieniem spojrzeć w lustro, że dzięki temu zbliżymy się do prawdy, że nie będziemy korzystać z historii w sposób instrumentalny. Wtedy przestaje być historią, staje się pamięcią, która odwołuje się do emocji. Przewodnik to był pomysł Adama, żeby narysować obrazy. Tylko żeby to nie były szkice do obrazów, tylko żeby były to rysunki, które nawiązują do obrazów. Ja rzeczywiście posłużyłem się materiałami źródłowymi, z których powstawały te obrazy i dla mnie to był taki powrót do tej historii, do momentów, kiedy ja malowałem obrazy. To była też, oczywiście była to taka podróż w czasie prywatna, ale też ja rewidowałem podejście może nie do tematu, tylko podejście do namalowania pewnych prac. Ja je właściwie narysowałem teraz trochę w taki sposób, w jaki bym je namalował jeszcze raz. Oczywiście nie mam zamiaru wracać do tych obrazów, które powstały, ale wiele z tych obrazów, że tak powiem, przemyślałem na nowo. Takim najlepszym przykładem tego jest obraz Tłumaczka, którą namalowałem na podstawie kadru z filmu Sza Claude'a Lanzmana. To jest Barbara Janicka, która tłumaczy rozmowę Lanzmana ze świadkami zagłady i jest taką mediatorką między
między nim, między Claude'em Lanzmannem, wykształconym francuskim Żydem, a polskimi prostymi chłopami najczęściej. I pomyślałem sobie, że ona jest właściwie takim niemym świadkiem tych rozmów. Stąd jej nieobecna twarz, jej zamazana twarz. Ktoś, kto nie ma swojego zdania, ktoś, kto nie może przyjąć żadnej strony. I kiedy oglądałem na nowo Shoah, kiedy wynajdywałem te kadry, z których malowałem, te klatki filmu, z których malowałem obrazy, zauważyłem, że Janicka, że ona musi w jakiś sposób negocjować, że z jednej strony jest Lanzmann, który zadaje pytania, które mogą urazić świadków, a z kolei świadkowie posługują się takimi stereotypami, takim ludowym antysemityzmem i żeby ta rozmowa mogła się toczyć, ona nie do końca tłumaczy. Wydaje mi się, że teraz, po kolejnym oglądnięciu, oglądnięciu Shoah, wydaje mi się, że tłumaczka jest bardzo ważną osobą, że to ona jest właściwie chyba dla mnie w tych rozmowach najciekawsza. I na pewno namalowałabym ją inaczej, miałaby twarz. Zresztą w jakiś sposób sympatyzuję z nią przez to, że ona jest takim świadkiem rozmów. Tak jak ja jestem świadkiem tych artefaktów, które dla mnie były materiałem do namalowania obrazów. I to jest właściwie obraz, który trochę stał się dla mnie bardzo ważny z kilku powodów. Oczywiście przez to, że to jest obraz z filmu Shoah, 3 postaci wychodzące z lasu sobiborskiego. W środku jest Claude Lanzmann, po lewej stronie jest świadek, po prawej stronie jest tłumaczka. Ta potęga tego lasu, tej zieleni jest pewnie równie ważna jak te postacie. Ja pamiętam, że malowałem bardzo krótko, że bardzo szybko namalowałem ten obraz i trochę to było takie dla mnie odkrycie, ale odkrycie też samej tej farby, którą on został namalowany. To jest farba, która się nazywa sap green i ona w bardzo szczególny sposób się rozprowadza na płótnie. Tak, i to jest na pewno taki ważny obraz dla mnie, ale też drugim takim obrazem, chyba ważnym, oczywiście przez to, że była to moja osobista podróż, która rozpoczynała się w Lublinie. To była podróż rowerem i wysiadłem z pociągu z rowerem w Lublinie i pojechałem do obozu na Majdanku. Nie powstał żaden obraz, który by pokazywał taki nagi pejzaż po zagładzie, taki jak obóz koncentracyjny. Kiedy malowałem obrazy przedstawiające ten temat, to albo korzystałem z materiałów, z artefaktów, czyli z tego, co już powstało na ten temat, albo zdjęcie, które sam robiłem, było w jakiś sposób było zasłonięte jakimś elementem. Na tamtych obrazach z Anką oczywiście widać ją na pierwszym planie i chroni mnie szyba samochodu, chroni mnie samochód przed konfrontacją z tym krajobrazem, z tym pejzażem obozu. Tak samo w tym obrazie jest ten rower, który też właściwie jest dla mnie taką tarczą, za którą ja się, takimi okularami, za którymi ja się kryję, robiąc zdjęcie i później malując ten obraz. A ten obraz w taki sposób łączy się z obrazem Shoah, że ja prosto z Lublina pojechałem do Sobiboru. I to są te 2 właściwie obrazy opisujące w sposób metaforyczny, ale nie do końca metaforyczny, taką podróż, którą odbywam
w czasie, ale też w przestrzeni, nieraz posługując się tymi materiałami, które powstały o zagładzie, a nieraz też oglądając te miejsca osobiście. Zapraszam Państwa na wystawę. Mam nadzieję, że każdy z Państwa będzie mógł znaleźć swoją interpretację wystawy i poszczególnych obrazów. Każdą z nich przyjmuję.